Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Dlaczego mamy dramat na PLN? Zobacz ten wykres, to jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I także zapraszam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie, by patrzeć, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Dlaczego mamy dramat na PLN? Zobacz ten wykres. Jako że dzisiaj mamy finalny, ostateczny odczyt inflacji w Polsce za sierpień i poznamy, czy faktycznie inflacja cały czas utrzymała się nad poziomem 10%, czy też spadła poniżej poziomu dwucyfrowego. Te dane, przypominam, są o godzinie 10 i te dane o inflacji zainspirowały mnie do zobaczenia, jakie są kulisy tego, co się dzieje na rynku złotego, żeby zobaczyć, jaka jest faktyczna siła albo słabość krajowej waluty, o czym będzie za chwilę, ale przejdźmy jeszcze przez wykresy, które pokazują, jak bardzo teraz rynek przywiązuje się do tej strefy 4,60, 4,70 jako miejsca, gdzie mamy skupienie oporów, które zatrzymało dalszą falę osłabienia krajowej waluty. Przypominam, prezes Paweł Borys twierdzi, że najbardziej optymalny pas wahań to jest 4,40 do 4,60 na euro złotym i będziemy patrzeć w najbliższych tygodniach i dniach, co się wydarzy. Po pierwsze, czy dojdzie do zaniku zmniejszenia zmienności, czy dojdzie do kontynuacji tendencji na osłabienie krajowej waluty, czy perspektywy dalszych cięć obniżek stóp procentowych, w co rynek zaczyna bardzo mocno wierzyć, dyskontując to, że w październiku będzie następna co najmniej 50-punktowa obniżka stóp procentowych. Do końca tego roku mogą być następne obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, a za rok, jeżeli się spotkamy pod koniec 2024 roku, to od obecnych poziomów stopy procentowe mają spaść nawet o 200 punktów bazowych do poziomu 4. No i czy złoty jest odporny na taką falę osłabienia atrakcyjności, czyli oprocentowania krajowej waluty? To będziemy śledzić w następnych miesiącach, ale nie tylko te oprocentowania są takie niezwykle istotne, ale zanim przejdziemy dalej, rzut oka także na parę dolar do złotego, która w tym tygodniu ładnie zaatakowała i obroniła zniesienie 38,2%, czyli pierwszy ważny Fibonacci w rejonie 4,36, potwierdzając, że ten poziom ma bardzo duże znaczenie oraz widzimy, jak ładnie na przestrzeni ostatnich tygodni w wakacje udało się odbić od dolnego ograniczenia 5-letniego, 6-letniego kanału wzrostowego, a w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach kanał podniesie się i będzie wzmacniał już strefę w okolicach 4 zł. Dlatego też wsparcia bardzo silnie rosną na znaczeniu. Także warto zwrócić uwagę, jak na przestrzeni ostatnich 11-10 miesięcy doszło do silnej aprecjacji krajowej waluty i zobaczyliśmy spadek z 5 do 4 zł. No i jakie mogą być tego konsekwencje dla otoczenia makroekonomicznego, dla samej gospodarki? No i dlaczego te poziomy są teraz takie istotne? Jak interpretować ten trend silny umocnienia krajowej waluty i teraz to osłabienie krajowej waluty? Inspiracją do tego, żeby stworzyć materiał poświęcony temu, że dlaczego mamy dramat na PLN, czyli mamy takie osłabienie krajowej waluty w skali bardzo dynamicznej, dlaczego warto zająć się tym tematem? Myślę, że odpowiedzią na to pytanie, ta odpowiedź tkwi w wykresie, który jest następny. Zobacz ten wykres. Inspiracją do tego był tweet Tomasza Hońdo, który już w czerwcu pokazał, że złoty fundamentalnie jest najdroższy od 2008 roku. Co to znaczy fundamentalnie? Oznacza to po uwzględnieniu różnic w inflacji. BIS, Bank Międzynarodowych Rozliczeń, tworzy tego rodzaju wskaźnik REER, czyli Real Effective Exchange Rate, i on nam sygnalizuje, że już pod koniec wiosny
złoty fundamentalnie stał się najdroższy od 2008 roku. No i żeby zapewnić to, żeby polski eksport był cały czas na poziomach w miarę atrakcyjnych, myślę, że to, że ten kurs złotego stał się taki bardzo mocny w ujęciu realnym po uwzględnieniu różnic w inflacji, doszło do tego dramatu na PLN, czyli do dynamicznej fali osłabienia o około 4%. I teraz, jako że tweet Tomasza Hojndo pochodzi z czerwca, to warto zwrócić uwagę, jak teraz, na dzień dzisiejszy, zachowuje się ten real, czyli realny, efektywny kurs złotego. I następny wykres pokazuje to bardzo dobitnie, że ta fala umocnienia złotego sięgnęła poziomów bardzo, bardzo wysokich, a teraz to 4-5% osłabienie krajowej waluty na swoim koszyku, co prawda sprowadza ten kurs złotego, ten efektywny, rzeczywisty kurs złotego na nieco niższe poziomy, ale nie można wciąż mówić o tym, żeby doszło do jakiegoś bardzo mocnego osłabienia krajowej waluty. Czyli po uwzględnieniu inflacji z naszymi partnerami handlowymi złoty wciąż jest silny. No i pytanie, co wydarzy się dalej? Czy tendencja na to, żeby dalej stymulować polską gospodarkę poprzez kurs walutowy będzie kontynuowana i czy faktycznie rynek ustali, że w rejonie 4,40-4,60 będziemy się konsolidować w oczekiwaniu na kolejne super ważne wydarzenie, a moim zdaniem super ważnym kolejnym wydarzeniem, które może wstrząsnąć, stworzyć na rynku złotego następną falę tendencji umocnienia albo osłabienia, będzie to, czy po polskich wyborach okaże się, że do Polski trafią, czy też nie trafią środki z Unii Europejskiej. I pod koniec tego roku, po wyborach, ten temat będzie kluczowy do tego, żeby zrozumieć, co się dalej będzie działo na kursie krajowej waluty. A dlaczego stopy procentowe już nie będą aż tak istotne? Ponieważ rynek w pierwszej kolejności wie, że cykl obniżek stóp procentowych już się zaczął, a po drugie już wycenia, że za rok stopy procentowe będą zdecydowanie na niższych poziomach niż to jest teraz i w rynku już jest uwzględnione to, że stopy procentowe będą wyraźnie spadać i ta tendencja jest właśnie teraz dyskontowana tą falą osłabienia krajowej waluty, która, jeżeli popatrzymy na wykres w ujęciu realnym, nie prowadzi do jakiegoś dramatycznego osłabienia krajowej waluty. Cały czas, patrząc na ten wykres, widzimy, że złoty jest najsilniejszy od 2008 roku. Przypominam, Real Effective Exchange Rate, czyli REER, pokazuje nam, jak złoty jest silny po uwzględnieniu różnic w inflacji z naszymi partnerami handlowymi. No i mamy tutaj do czynienia z falą aprecjacji, która nie była obserwowana od 2008 roku i pomimo tych wydarzeń z ostatnich dni cały czas złoty jest taki silny, jak był ostatnio w 2008 roku. Dlaczego też w ujęciu gospodarczym kurs złotego jest taki istotny? Ponieważ pozwala polskim eksporterom zyskać dodatkową efektywność, a to pozwala tam utrzymać coraz dłuższy czas nadwyżkę na bilansie handlowym oraz także spróbować utrzymać nadwyżkę na rachunku bieżącym. Jeżeli w następnych miesiącach po tej fali osłabienia krajowej waluty będziemy mieć do czynienia z nadwyżkami na rachunku bieżącym, to w sposób naturalny będzie występowała dodatkowa presja na rzecz umocnienia krajowej waluty. Jako że mamy znowu nadwyżkę na rachunku bieżącym, to pokazuje ten wykres, który jest w tle, to naprawdę oznacza to, że do Polski napływa więcej środków niż wypływa z zagranicy, więcej walut i w naturalny sposób jest to ten czynnik, który sprzyja aprecjacji krajowej waluty. Jako żeby moim zdaniem z powodu tego, żeby podtrzymać efektywność, zwiększyć nawet efektywność polskich eksporterów, taki ruch na rynku złotego został przeprowadzony. Natomiast w najbliższych tygodniach będziemy patrzeć, jakie są skutki takiego zachowania dla gospodarki i czy faktycznie doszło do poprawienia się efektywności polskiego eksportu. Przypominam, jeżeli mamy nadwyżkę
na bilansie handlowym, to w takiej sytuacji kurs walutowy jest tutaj dla nas szczególnie istotny. Jeżeli chcemy obserwować, czy faktycznie mamy dramat na polskich finansach publicznych, czy rynek się czegoś boi, czy inwestorzy zagraniczni ufają, czy też nie ufają polskiemu państwu, polskiemu systemowi finansowemu, to warto obserwować zachowanie polskich obligacji, a jako że mija tydzień, a na polskich obligacjach naprawdę cały czas nic praktycznie się nie dzieje, jesteśmy cały czas na poziomach 5,50, 5,60, rentowność polskich obligacji 10-letnich nie pokazuje nam absolutnie na to, żeby inwestorzy w jakikolwiek sposób negatywnie patrzyli na perspektywy polskich finansów publicznych. I dopiero gdyby się tutaj coś negatywnego działo, to takie skojarzenie miałoby miejsce. Natomiast jeżeli okaże się, że rentowność polskich dziesiątek znowu zaczyna spadać, w pierwszej kolejności będzie to oznaczało napływ inwestorów zagranicznych, wzrost zaufania do polskiego państwa, do polskich finansów publicznych oraz także nadzieję na to, że w kolejnych miesiącach, w kolejnych kwartałach inflacja w Polsce faktycznie spadnie poniżej 5%, będzie kontynuowała presję na to, żeby utrzymywać się na coraz niższych poziomach. Dlatego też moim zdaniem w najbliższych miesiącach polskie obligacje 10-letnie będą wyznacznikiem zaufania inwestorów zagranicznych do tego, czy inflacja w Polsce faktycznie będzie spadać, tak jak są projekcje Narodowego Banku Polskiego i innych instytucji. I giełda papierów wartościowych. Na fali optymizmu na całym świecie zaczyna się próba ataku na opory w rejonie 1975-2000 punktów. Moim zdaniem dzisiaj będzie szansa na to, żeby spróbować punktowo zaatakować te opory i od tego, co się dalej wydarzy, będzie uzależnione to, co się będzie działo w końcówce tego roku na indeksie WIG20, ponieważ każdy powrót teraz nad poziom 2000 punktów otwiera perspektywę do ruchu w kierunku 2200-2400 punktów. Naprawdę analiza techniczna nawet w krótkim terminie wskazuje, jak duże znaczenie jest poziomu 2000 punktów jako mocnego oporu. No i teraz część poświęcona rynkom zagranicznym. Jako że wczoraj mieliśmy decyzję ECB w sprawie stóp procentowych, więc patrzymy na zachowanie niemieckich obligacji, gdzie rentowności są niżej niż to było przed decyzją, więc rynek interpretuje to w taki sposób, że myśli i zakłada, że nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych, że inflację uda się opanować, a amerykańskie obligacje utrzymują się cały czas w rejonie 4,25, więc nic tutaj te dane, które ostatnio się pojawiły o inflacji, o rynku pracy nie doprowadziły, nie dały nam ostatecznej odpowiedzi, co się dalej będzie działo z tym kluczowym oporem. Jako że w przyszłym tygodniu mamy Fed, więc teraz nadzieje na kolejny ruch na obligacjach będą tkwiły w Fedzie i rynek będzie się na tym koncentrował, ale jako że popyt na ryzyko ewidentnie atakuje, więc wygląda na to, że rynek przyzwyczaił się i uwzględnia już w wycenach aktywów ryzykownych, że rentowności na poziomie 4,25 są do przyjęcia i myślę, że taka jest interpretacja. Jeżeli zobaczymy, jak implikowana stopa procentowa zmieniła się dla strefy euro i dla Stanów Zjednoczonych po ostatnich wydarzeniach, to widzimy, że co ciekawe zwiększa się prawdopodobieństwo, ale tylko nieznacznie, że może być następna podwyżka stóp procentowych w strefie euro, ale to są raczej robaczkowe ruchy niż jakieś mocne przesunięcia. Amerykański dolar wczoraj kontynuował presję na umocnienie, co jest bardzo istotne i ważne, że te wczorajsze informacje zostały zinterpretowane negatywnie na rzecz euro i widzimy tutaj, że kurs europejskiej waluty, a już najlepiej to widać na wykresie intraday, zaczyna testować dolne ograniczenie tego 9-miesięcznego kanału wzrostowego z dużą szansą na to, że jednak przebijemy się przez ten poziom i gdyby się okazało, że na świecy tygodniowej faktycznie przechodzimy te ważne wsparcia, idealnie byłoby zakończyć tydzień poniżej poziomu 1,06, to perspektywy na rzecz dalszego umocnienia amerykańskiego dolara staną się naprawdę scenariuszem bazowym na końcówkę tego roku, ale przypominam, w przyszłym tygodniu mamy Fed i od tego wydarzenia też bardzo wiele zależy. Optymizm widać na indeksach giełdowych, o czym była mowa, ale moim zdaniem w ostatnich godzinach największe, najbardziej mocne sygnały płyną z giełdy
w Japonii, gdzie indeks Nikkei wychodzi górą z formacji, która jest kanałem spadkowym, ale także zmienia się w formację flagi, a formacja flagi jest wielką zachętą do tego, żeby rozpocząć kontynuację tendencji wzrostowej, więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami nawrotu tendencji, czyli nawrotu hossy na giełdzie w Japonii, co powinno także być dobrą informacją dla popytu ryzyko na całym świecie. Dzisiaj także Hongkong próbuje rosnąć, więc moim zdaniem optymizm powinien się pojawić także w Europie. Indeks DAX ma potencjał ku temu, żeby trwale i mocniej odbić od tych swoich wsparć, czyli dolnego ograniczenia półrocznej konsolidacji i na razie oddala się wizja przejścia tych ważnych poziomów. Natomiast kluczowe będzie, czy uda się utrzymać nad poziomem 16 000 punktów w krótkim terminie, ponieważ dopiero przejście tego poziomu pozwoli realnie myśleć o tym, żeby jakieś większe odreagowanie miało miejsce. Z danych makro dzisiaj najciekawsze będą te poświęcone w pierwszym wrześniowym odczytom dla amerykańskiej gospodarki, czyli indeks New York Empire. Poznamy także zaufanie konsumentów Uniwersytetu Michigan. Moim zdaniem po godzinie 16 jest potencjał ku temu, żeby wywołać mocniejszy impuls na rynkach finansowych. Natomiast wracając do analizy sytuacji na różnych klasach aktywów, widzimy, że cena złota także próbuje rosnąć i to jest coś niezwykle interesującego, ponieważ złoto próbuje rosnąć na fali umocnienia amerykańskiego dolara i pytanie jest, czy to nie jest czasem jakaś fałszywa zagrywka. Natomiast jesteśmy cały czas w takiej konsolidacji nieco nad poziomem $1900, ale analiza techniczna pokazuje, że pierwsze ważne opory w krótkim terminie są dokładnie teraz i pokonanie pozwoli realnie myśleć o jakiejś większej korekcie wzrostowej. Natomiast moim zdaniem najlepiej patrzeć poprzez pryzmat rynku surowcowego na zachowanie ryzyka na rynku miedzi. Jeżeli będziemy świadkami dzisiaj próby wzrostowego impulsu, to miedź będzie wspierała popyt na ryzyko. Z wydarzeń ważnych ropa naftowa wychodzi nad poziom $90 i zbliża się do tych swoich ważnych oporów w rejonie $92. Patrzmy na to bacznie, co się dalej tutaj będzie działo, ponieważ atak na poziom $92 pozwoli zobaczyć, jaka jest faktyczna siła popytu i to pomimo tego, że już 20% rajd wzrostowy w tej fali obserwujemy i ma miejsce. Na koniec Bitcoin, gdzie także popyt na ryzyko próbuje przejść i wygląda na to, że opór w rejonie $27 000, $26 500 to jest miejsce, którego pokonanie pozwoli na następną dawkę optymizmu, więc dzisiaj odpowiedź na pytanie, co się dalej wydarzy z oporami, tymi najbardziej krótkoterminowymi, zwiększa albo zmniejszy prawdopodobieństwo globalnego ataku popytu na ryzyko na różne inne klasy aktywów. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam. Cześć!